Jest taka marka, która nazywa się Audi i marka ta, czyli to Audi, wyspecjalizowało się w produkcji SUV-ów w zasadzie w każdym segmencie. Mają Audi Q2, mają Audi Q3, Q3 Sportback, Q4, Q4 Sportback, Q5, Q5 Sportback, Q7 i Q8 i do pełni szczęścia brakowało im tylko Q6. I my to Q6 mamy. I to Q6 wyjątkowo nie nazywa się Q6, tylko Audi e-tron. E-tron. Jak zwał, tak zwał. I od razu odpowiadam na jedno z Waszych pytań, jak brzmi podczas jazdy. Tak brzmi podczas jazdy. Nie bez powodu powiedziałem, że to Audi Q6, a nie e-tron, ponieważ pod względem wymiarów dokładnie plasuje się pomiędzy Q5 a Q7. Jest od Q5 20 cm dłuższy, 11 cm ma większy rozstaw osi, 8 cm jest szerszy, a na wysokość tylko 4,5 cm niższy. Więc mamy tak naprawdę więcej samochodu niż w przypadku Q5, ale nadal trochę mniej niż Q7. W naszym przypadku jest to wersja e-tron Sportback, czyli ta ścięta z literką S na końcu. A S, jak wiecie, w Audi oznacza wersje usportowione i dokładnie tak jest w tym przypadku. Poznacie ją między innymi, pamiętacie, w S-kach nawet do dzisiaj są takie aluminiowe lustereczka. I tutaj też są aluminiowe lustereczka. Tutaj jest wstawka taka srebrna. To jest srebrne w wersji S, o, ta listewka tutaj. I z przodu w grillu też mamy parę srebrnych elementów. Ale rzeczą, po której szczególnie poznacie wersję e-tron S, są te nadkola. Mówię całkiem serio, ponieważ w wersji standardowej e-trona one są płaskie, zlicowane jakby z błotnikiem. Tutaj z każdej strony są po 26 albo 36 mm szersze. Powiem Wam więcej. Audi te nadkola opatentowało. Żadna inna marka nie może ich stosować, tylko i wyłącznie oni. A to przez to, zobaczcie, to jest specjalna kratka, przez którą powietrze opływa dodatkowo nadwozie w taki sposób, że poprawia aerodynamikę. I autentycznie to jest opatentowane. Co więcej, opatentowano też coś innego. Czasami pokazujemy Wam tutaj, że są kratki wlotu i one się otwierają, zamykają. Ale tym razem silny nie masz tutaj co filmować, ponieważ tu nic nie ma. Tutaj są takie specjalne kratki. Nie, o tu są te klapki. No właśnie powiem Ci, że nie wiem. Do chłodzenia hamulca, poczekaj. Tak jest, wszystko się zgadza. Tutaj takie klapki zamontowano tutaj, na dole. I one nie mają nic wspólnego z chłodzeniem silnika czy baterii. One chłodzą hamulce. I w momencie, kiedy te hamulce nie potrzebują chłodzenia, to te klapki pozostają zamknięte i nie ma tutaj żadnych turbulencji, tylko ładnie sobie opływa powietrze nadwozie. Natomiast kiedy hamulce są przegrzane, to zobaczcie. Silny, nie wiem, czy to pokażesz, bo tam z tyłu znajduje się specjalny otwór w nadkolu, który doprowadza chłód i powietrze do tarczy hamulcowej, ale od tamtej strony. Czyli nie wpada to powietrze na oponę, tylko od strony nadkola, od środka i chłodzi hamulce, a ma co chłodzić, ponieważ zobaczcie, jaka jest tarcza. Ona ma 16 cali wielkości. W serii felgi są 20-calowe, w naszym wypadku to są 22 cale. Są też 21-calowe. Za pomarańczowy zacisk 6-tłoczkowy. One mają 6 tłoczków. Trzeba dopłacić. Trzeba dopłacić, w standardzie jest pomalowany na szaro, ale dalej ma 6 tłoczków. Takie hamulce zastosowano z prostego względu i to chłodzenie, bo tutaj jest do wyhamowania 2 tony 700 kg. 2 tony 700 kg, a jak zapakujecie auto, to dobrze ponad 3 tony, bo maksymalna ładowność to 3200. Czyli ledwo to poprawiamy czapeczkę. O, i lecimy dalej. Co ja chciałem powiedzieć? I tu od razu odpowiadam na jedno z Waszych pytań. Czy ten e-tron S ma faktycznie taką seksowną S? Powiem Wam, o ile ja nie lubię generalnie nadwozi SUV coupé, to w tym wypadku ten tył mi się podoba. Jest długa, fajna listwa świetlna. Potem jak będziemy jechali, to zobaczycie, jak tutaj ładnie wszystko się to świeci. Są te światła dynamiczne, strynamiczne, LEDy, sredy i tak dalej. Wygląda to po prostu zgrabnie. Czasami te tyłki są rzeczywiście w tych coupé SUV-ach przysadziste i takie potężne i takie jak stękający w lesie pies wyglądają, z boku szczególnie. Tutaj wygląda to całkiem estetycznie i ładnie. Nie ma oczywiście żadnej rury wydechowej ani fejkowych otworów, natomiast fejkowy jest zdecydowanie dyfuzor. On niczego tutaj nie zmienia. Ale szczerze Wam powiem, że on nie musi tu niczego zmieniać, ponieważ
Jego zastosowanie niewiele by tutaj wprowadziło, bo podłoga jest całkowicie płaska i jak zerkniecie tam od spodu, to on już na wysokości baterii ma takie użebrowanie, że powoduje jak najmniejsze wibracje, a jak najlepsze dociśnięcie samochodu do powierzchni. Bagażnik jest, musicie uwierzyć mi na słowo, bo się nie otwiera. Jak będę miał klucz przy sobie, to się otworzy. A, dobra. Ma 615 litrów, czyli jest o 35 litrów mniejszy niż w tradycyjnym e-tronie. Natomiast to nie jest 615 litrów, tak jak tu patrzycie. 615 litrów to jest razem z tą wnęką tutaj. I zobaczcie, ile tutaj jest jeszcze miejsca. Poukrywano tutaj jakieś subwoofery, jakieś tego typu rzeczy. Jest nawet miejsce, w którym moglibyście wozić koło zapasowe dojazdowe. A tutaj wejdzie normalnie jedna kabinówka, walizka. I jeszcze tu poupychacie kupę dupereli. No nie jest to praktyczne rozwiązanie, oczywiście. Wszyscy wolelibyśmy, żeby ta przestrzeń 615 litrów wynosiła tutaj, ale i tak jest moim zdaniem całkiem nieźle. Kanapa dzielona w proporcjach 40, 20, 40. Podoba mi się też jakość montażu tych półeczek. Zobaczcie, o, to jest w BMW M440i. Mówiliśmy, jak to jest wszystko ładnie zrobione i w przypadku Audi jest podobnie. Tu sobie możecie to BMW M440i obejrzeć. Zobaczcie, to jest porządne, to się trzyma na gumowych, porządnych prowadnicach i porządnych bolcach. To samo z tą półką. Zobaczcie, to są fajne patenty, nie? Żadnej jakiejś ordynarnej, celofanowej półeczki, tylko wszystko zrobione porządnie, tak jak cza. Urus nie doskoczysz tutaj, nie? No tak mi się wydawało. Wysoki próg załadunkowy, a zobaczcie, o, tutaj jest co dźwignąć i podrzucić do góry. Walizka jedna, półka blokuje, trzeba wyjąć. Na szczęście prościutko się to robi. I już wiadomo, że nam tu nie wejdzie. O, ale jest tak niziutko, że ładnie kółka wchodzą na oparcie. Jest? Jest. I jedziemy. Raz, dwa, trzy, nie zamknie się. O! Patrz ta. Wejszło. Widać oczywiście tę walizkę tutaj. Troszkę ograniczy widoczność do tyłu. No ale słuchajcie, dwie takie walizki, jeszcze trzecia tu z boku wchodzi. No to nie ma chyba na co narzekać. Jeszcze pod spodem tam macie miejsce na graty. A jeszcze jak to będzie, jak je obrócimy tak, tak i tak i tak, to już w ogóle jest petarda. Nie spodziewałem się. A zobaczymy, czy Urus z rozbiegu wskoczy. Urus. I uwaga, Urus, hop, hop. No właśnie, nie bardzo. No dobrze, to obczajmy, jak teraz wygląda miejsce z tyłu na kanapie. Najpierw się umoszczę tutaj. O, zobaczcie, żeby nie było. Na nóżki, spoko. Wkładam tam stopy. Dużo miejsca tutaj, zaskakująco dużo na kolana. Wyższa trochę pozycja. Siedzę tak wygodnie, bo zobaczcie, nawet to tutaj mam sensowne podparcie, więc ta kanapa nie jest jakoś bardzo nisko ułożona. Nad głową nie mam tu szklanego dachu i mógłbym mieć trochę więcej miejsca, ale i tak nie ma dramatu. Jeżeli zamierzacie z tyłu wozić kogoś, kto ma powyżej 1,85 m czy 90 m, tak jak ja, to możecie sobie zamówić wersję nie Sportback, tylko wersję taką klasyczną, też z wersją S na końcu, jak psikuta z S, i ona wtedy jest wyższa z tyłu. O, schowek tu jest i to tak przyjemnie wyłożony. Zobaczcie, a tu na pewno są cup holdery, tylko, przepraszam, uchwyty na kubek, albo ich nie ma. Są czy ich nie ma? Jak to się otwiera? O, to ci zagadka Dropsa. Patrz ta. No dobra. Jest klimatyzacja czterostrefowa, tutaj odstawia się odrębne strefy, 2 gniazda już USB-C, a nie zwykłe USB, gniazdo zapalniczki też jest. Jest stosunkowo płaska podłoga, tutaj jest taki tylko niewielki garb, nie wiedzieć czemu, może to ze względu na baterię, bo tutaj nie ma przecież żadnego wału napędowego. I trzecia osoba, powiem Wam, będzie tutaj miała też znośnie. Jeżeli usiądą tutaj troje dzieciaków, takich nastolatków nawet, ale szczuplutcy będą, to da radę przejechać, jeżeli mają do 1,70 m, to zobaczcie, jeszcze nie ma tutaj dramatu nawet nad głową. Do 1,70 m może siedzieć na środku. No bardzo lubię to wykonanie w Audi. Bardzo lubię tą alkantarkę, która jest mięciutka. Ona jest jeszcze jakąś gąbką od spodu podszyta. To jest wszystko skórzane, kawałek plastiku jest tu. Ten, który tutaj jest sztywny i porządny, nie sprawia wrażenia takiego taniego i ordynarnego. To tutaj jest tworzywem sztucznym. Dobrym tworzywem sztucznym, ale akurat twardym. Tam z przodu jest to bardziej miękkie. Jak być może zwróciliście uwagę, albo nie zwróciliście uwagi, to w bagażniku nie było kabli, pomimo tego, że elektryk, bo jest tutaj tak zwany frank. O,
I tak wygląda Frank. Miejsce na kabelki. Tych kabelków tutaj jest chyba z 5 w przypadku Audi. W dodatku jest bardzo fajna ładowarka, ale tego Wam nie pokażemy. W tym wypadku odsyłam Was do tego materiału i tu sobie kliknijcie koniecznie, ponieważ uruchomiliśmy serię, która nazywa się E-Karoseria. Opowiada o elektrykach od podstaw. Zobaczycie tam w tym odcinku właśnie przy okazji tych kabli, jak się ładuje, z jakich gniazdek, jakie są wtyczki, jak szybko z gniazdka 230 V, czy można używać tego na siłę, a Audi jest akurat przykładem takiej firmy, która naprawdę rozplanowała to świetnie. No dobrze. Jęczycie czasami, że nie pokazujemy Wam, jak te auta nocą wyglądają w środku. O, już się ambiente uruchomiło. I akurat o ile w Mercedesie dla mnie to jest po prostu feria barw, bo do tych wszystkich kolorów dochodzą jeszcze te kolorowe wyświetlacze, kolorowe ikony, to tutaj to menu jest takie czarno-białe, w stonowanych barwach utrzymane, a tutaj zobaczcie. Ładne, ja akurat białe sobie ustawiłem, wszystkie te paseczki i akurat w Audi nie wiedzieć czemu mi to odpowiada. No nie jest po prostu obciachowe, jest takie subtelne i ładne. Indywidualnie też można je sobie ustawiać, wtedy na przykład macie inny kolor tego podświetlenia tutaj. O, widzicie? Zmienił się na pomarańczowy. No jaki Ci ustawić silny na drogę, powiedz mi? Bursztynowy, tak jak w BMW, prawda? Bursztynek, bursztyn. I jeszcze ma światła Matrix LED, które mają 1,3 megapiksela, czyli 1 300 000 pikseli. I ponoć jak się tutaj to wyłączy, to robią jakieś projekcje, że coś tam wyświetlają. Ale na przykład jak z nimi jedziecie z tymi światłami wąską drogą, to potrafią się tak zwęzić te megapiksele, że oświetlają tylko Wasz pas jezdni. Po to, żebyście nie wyjechali za linię, tylko łatwiej, żeby Wam było się utrzymać na tym pasie. I jak wsiadacie do środeczka, to nie macie najmniejszych wątpliwości, że siedzicie w Audi. Bo wszystko tutaj jest po prostu z Audi. Ekran z Audi 1, drugi ekran z Audi, cyfrowe zegary z Audi, wykończenie z Audi, a to oznacza, że tu jest mięciutko, tu jest kawałek plastiku, ale on jest też mięciutki, bardzo ładne, to taka plecioneczka. To, co odróżnia je od innych modeli Audi, to jest na przykład, to jest stałe, to się nie rusza, to jest dźwignia zmiany biegów. O, wjechaliśmy na taką drogę w tym momencie, że mogę od razu odpowiedzieć na pytanie jednego z Was, zadane na Instagramie, czy komfort jazdy jest większy niż w przypadku spalinowych samochodów. Tak, bo tu jest masa większa, w związku z czym resorowanie jest po prostu fenomenalne. Samo auto też we wnętrzu, zobaczcie, tam jedzie przed nami jakaś A4 i się toczy 20 na godzinę, bo się boi, żeby w środku się nie rozpadła. A tym, słuchajcie, teraz zobaczycie. No jedźże tam szybciej, no. Na tym patrzcie. I 65 na godzinę. I po prostu przepięknie wybiera każdą dziurę, każde łączenie tym płyt, każdą nierówność, po prostu przepływa nad nimi, a to powoduje właśnie przede wszystkim ta masa, 2 tony 700 kg, które trzeba wyresorować, więc jak on sobie tak siedzi, no to po prostu przepięknie wybiera. No dobra, to teraz czas powiedzieć o tym, co najbardziej odróżnia wersję S od zwykłego Sportbike'a. Tak jak inne wersje S w przypadku silników spalinowych, jest to moc i moment obrotowy, ponieważ tutaj mamy 503 konie mechaniczne i uwaga, 973 Nm. 973 Nm! A to wszystko z 3 silników elektrycznych. Tak, nie z 2. O ile w normalnym e-tronie i w większości samochodów elektrycznych z napędem na 4 koła macie 2 motory elektryczne, jeden z przodu, drugi z tyłu, to w tym wypadku w SC macie 3 silniki elektryczne, jeden z przodu i 2 z tyłu, po jednym na każdym kole, tam z tyłu. Co więcej, pomiędzy tymi tylnymi kołami i tymi silnikami elektrycznymi nie ma tradycyjnego mechanizmu różnicowego. A jest zastosowano elektryczne przeniesienie tego napędu między prawym a lewym kołem, co oznacza, że działa to jakieś 4-krotnie, 5-krotnie szybciej niż taki tradycyjny mechanizm. To oznacza, że de facto te 2 tylne koła i 2 tylne silniki pracują całkowicie niezależnie i w ciągu dosłownie milisekund
Komputer decyduje o tym, na które z tych kół dać więcej mocy albo więcej momentu obrotowego. W teorii całkowicie jedno koło może mieć odłączony napęd, a drugie mieć napęd. To samo tyczy się przenoszenia tego napędu, tego momentu obrotowego i mocy między przednimi a tylnymi kołami. Nie ma tutaj napędu quattro, takiego tradycyjnego, fizycznego, ale cała elektryka, elektronika i komputery decydują, kiedy ten przód, kiedy ten tył, ile mają mieć momentu, ile mają mieć mocy. I działa to też 4- czy 5-krotnie szybciej niż tradycyjny układ quattro w spalinowych Audi. W praktyce podobno pozwala to wszystko pozamiatać tyłem tym samochodem. Czyli puścić bonczura, wykręcić znaczy. I teraz tak, mamy tu oczywiście tryby jazdy. Jak w każdym innym Audi, jest efficiency, jest comfort, jest auto, dynamic, individual. Dokładnie tak samo jakby było w Audi, nie wiem, S5, S4, czy S6, czy S3. Natomiast w ustawieniu komfortowym i w ustawieniu efficiency mamy do czynienia z samochodem tylnonapędowym. Teraz pracują tylko te dwa silniki z tyłu, jak tak spokojnie sobie jadę. Dopiero w momencie, kiedy albo mocniej depnę pedał gazu, albo samochód czuje, że jest ślisko, to załącza też sobie te przednie koła i to dosłownie dzieje się tak szybko, że nie jesteście w stanie tego wyczuć. Natomiast jak wejdę sobie w dynamic i włączę ten dynamic, no to z automatu te wszystkie 4 koła są zapięte. Choćby po to, żeby bardzo brutalnie wystartować, a brutalność ponoć jest niesamowita, bo przyspieszenie do setki zajmuje tylko 4,5 sekundy. Dobra, skoro silnik mamy za sobą, moc mamy za sobą, napęd mamy za sobą, no to jeszcze pozostaje nam bateria. Bateria oczywiście umieszczona płasko w podłodze, ponieważ jest to pierwsze w 100% elektryczne Audi zaprojektowane od podstaw. Idealnie rozłożona ponoć między osiami na wysokości silników dokładnie, więc ten środek ciężkości ma być bardzo nisko. To jest jedna rzecz. 2. Pojemność tej baterii to 95 kWh brutto i 86, czyli takiej użytecznej pojemności netto. Dużo, ale weźmy pod uwagę to, że samochód waży 2 tony 700 kg, w związku z czym jest co dźwigać, no i też w związku z tym te zasięgi nie są jakieś specjalnie szokująco wysokie, raczej nie szokująco niskie. Bo nawet Audi podaje, że według WLTP to jest jakieś 350-370 km przejedziecie na jednym ładowaniu do pełna. Teraz jedziemy sobie spokojnie i zużycie energii to jest 34 kW, to są 34 kWh na 100 km, ono spada. O, już 33,7, 33,6. I tak będziemy w stanie przy spokojnej jeździe zejść do 27-28 kWh, co rzeczywiście da nam ponad 300 km zasięgu w warunkach zimowych. Latem powinno być to bliżej 400 km, ale mnie najbardziej interesuje to, jak wyjedziemy na ekspresówkę i pojedziemy sobie 120-130 km, to ile wtedy będziemy mieli tego zasięgu. Bo te 350 km, czy 300, czy nawet 250 przy dużych mrozach, jak jesteście w mieście, w zupełności Wam wystarcza. No dobra. Nasz odcinek testowy składający się z gorszej drogi. Zobaczcie, próg. Nie było go, w ogóle go nie było. Nieprawdopodobne ma zawieszenie ten samochód. A felga 22 cale i naleśnik na nią naciągnięty. Więc wybieranie wszelkich nierówności tutaj jest niesamowite, ale tak też projektuje się samochody elektryczne. Zobaczcie, pach, w ogóle płynie, to auto po prostu płynie. To jest nieprawdopodobne, jak tu jest cicho, jak on się w tych zakrętach składa, jak on ładnie wybiera każdy dołek, każdą nierówność, każdą kolejnę, każdą dziurę, każde łączenie, źle wylany asfalt, wszystko, po prostu wow! A zaraz pokażę Wam, jak nieprawdopodobna jest skuteczność tego napędu, jak teraz będziemy sobie wyjeżdżali tutaj w lewo. Uwaga! To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, jak on potrafi wyjechać z zakrętu. No naprawdę, bo jak na SUV-a, jak na dużego kloca crossovera, to jednak czuć niesamowite działanie tych dwóch niezależnych silników z tyłu, że one sobie niezależnie sterują tą mocą i tym momentem obrotowym. Dodatkowo przód jeszcze Was ciągnie wtedy, kiedy trzeba. Ale jak tak pałujecie, to zobaczcie, 44,5 kWh. No to tak na 200 km takiej ostrzejszej jazdy, nie? Jeżeli chodzi o samo ładowanie, to maksymalna moc ładowania to 150 kW. Bateria jest duża, więc ze zwykłego gniazdka, takiego 230 V, jesteście w stanie go od 0 do 100% naładować w 47 godzin. Tak, w 2 doby, naprawdę. Jeżeli użyjecie sobie siły domowej, czyli takiego, wiecie, 400V trójfazowego,
dwufazowego gniazdka, no to ten czas skraca się już do 8-9 godzin. Ładuje się wtedy z mocą 11 kW. I to jest już bardzo sensowny czas, bo wtedy podłączacie go sobie o 22, wtedy kiedy akurat zaczyna się nocna taryfa, odłączacie o 6 rano, w tym czasie on się ładuje od 0 do 100%, a koszt takiego ładowania to, uwaga, około 35-40 zł. Natomiast z takiej bardzo szybkiej ładowarki 150 kW, no to jesteście w stanie go naładować w 48 minut od 0 do 100. Bardzo sensowny czas. A jak traficie taką ładowareczkę, która ma 50 kW tylko, to też długo Wam nie zejdzie, bo godzina 45. No dobrze, to teraz doświadczenie i odpowiedź na pytanie, czy elektryk pojedzie bokiem, czy zarzuci dupcią. Łej! O, kurna, szeroko. Wow! Patrz, pojechał boczkiem. Ale słuchajcie, to jest niesamowite wrażenie. Nie ma dymu z opon, nie ma hałasu silnika, wydech nie warczy i nie strzela. I on jedzie bokiem, ale macie wrażenie, że jedziecie normalnie w ogóle. Czy ja mogę tu jeszcze coś zmienić mu? A, mogę mu wrzucić dynamic, to zobaczmy jeszcze dynamic. Obniża go sobie teraz, bo można całkowicie podobno. Teraz jest sport, a za chwilę będzie wyłączona, ograniczona stabilność jazdy. No to zobaczmy, jak bardzo Kłaczek. Jak bardzo ograniczona. O, zobaczcie, normalnie dym z opon idzie. I uwaga. Zobaczcie, patrzcie. No, to co ja chciałem? O, ładowanie i efektywność. I macie asystenta wydajności. I to sobie ustawiacie. Czy chcecie, żeby rekuperacja odbywała się automatycznie, czy ręcznie? Na przykład teraz zobaczcie. Mam ustawiony automat, dojeżdżam do skrzyżowania, ona teraz sobie włączyła, bo wie, że tu jest rondo, włączyła sobie rekuperację, a teraz już ją wyłączyła. I wjeżdżam sobie na rondo, on odłączył rekuperację, więc samochód przestał hamować. Zobaczcie, teraz jadę, przyspieszam. Zdejmuję nogę z pedału gazu i już nie włącza rekuperacji, bo jadę z wystarczającą prędkością, żeby nie musiał hamować. Teraz wjeżdżam sobie na ekspresówkę i jak zacznę zdejmować nogę z pedału gazu, to nie, on nie będzie hamował. Proszę, widzicie? Nie hamuje rekuperacją. Gdybym chciał sobie w tym ustawieniu hamować rekuperacją, to muszę, o, proszę, łopateczką, i nie trzymam nogi w ogóle na hamulcu, tylko hamuję sobie silnikami elektrycznymi, odzyskuję energię. Teraz ją automatycznie wyłączył i drugi raz jak zdejmę nogę z pedału gazu, to jest w automacie. Jeżeli chcę sobie ręcznie ustawić, to włączam sobie ręcznie rekuperację. I teraz tak, jak już tak ją ustawię w trzecim położeniu, bo ma 3 różne położenia, to za każdym razem jak zdejmuję nogę z pedału gazu, to on będzie hamował. Świetne, ale mówię Wam, zostawcie automatyczną, bo zobaczcie, co się dzieje. Jak jadę tak, jestem w dużej odległości od tira, zdejmuję nogę z pedału gazu, nie pracuje rekuperacja, on w ogóle nie hamuje, jedzie jak na biegu jałowym. Natomiast jak zacznę zbliżać się na przykład za bardzo do jakiegoś samochodu, zdejmę nogę z pedału gazu, zobaczcie, podjeżdża do niego i zaczyna sam hamować. Sam hamuje. Wyhamuje? I teraz zobaczcie, zacząłem się od niego oddalać i zrzucił rekuperację i się tylko toczy, więc działa super. Działa przy dojeżdżaniu do ronda, działa przed samochodami, które są przed Wami, działa przed skrzyżowaniami, przed ostrzejszym zakrętem, jak jest na autostradzie, więc akurat w tym samochodzie ten automat działa naprawdę predykcyjny bardzo dobrze. No dobra, ale teraz zresetujmy w takim razie to zużycie energii. Wjedźmy sobie na 120? Hamulce włączają się tutaj te klasyczne, jak hamujecie pedałem hamulca, bardzo późno, bo do przeciążenia 0,3G działa tylko hamowanie rekuperacyjne. W dodatku hamulce są rozwiązane tak, że auto może hamować na przykład przednimi kołami rekuperacją, a tylnymi zwykłym hamulcem, albo odwrotnie, z przodu już fizycznym hamulcem, ale z tyłu na tylnych kołach jeszcze rekuperacją. Wszystkimi kołami rekuperacją, albo wszystkimi hamulcami takim normalnym hamulcem, czyli klockiem i tarczą. Nieźle, nie? No dobrze, można przyjąć, że przy jeździe z prędkością 120 km na godzinę w zimowych warunkach, bo dzisiaj jest ziąb jak jasny gwint, piździ strasznie po nerach, jest -0,5 stopnia, ale takie jakieś arktyczne powietrze, zużycie energii będzie wynosiło 32-33 kWh. To przy tej pojemności baterii starczy Wam na przejechanie 250 km. Nie jest to dużo. W dodatku auto w standardzie ma już pompę ciepła, czyli dzięki tej pompie ta pompa ciepła odzyskuje szczątkowe ciepło, m.in. z silników czy z
baterii, które się przecież nagrzewają i przekazuje je do wnętrza, w związku z czym to zużycie energii powinno być mniejsze. To teraz sprawdzimy, czy te 4,5 sekundy do setki to prawda. Dynamic, wyłączyć kontrolę trakcji i ciekawe, czy będzie miał procedurę startu. Patrzcie, tutaj pokazuje ile. I 100%. Pięć i 0,3 sekundy. Żadne koło nie zabuksowało. Mamy zimówki. Mamy doposażoną mocno wersję na 22-calowych oponach. No ale wynik 0,8 gorszy, nie? O Jezus Maria! Mocniej wcisnąć już nie dam rady. 5,3 jest bardzo powtarzalny. Ty, poczekaj, bo mnie się w ogóle tutaj boost nie włącza, bo tu jest jeszcze coś takiego jak boost. O, widzicie? I ten boost powinien mi przy przyspieszaniu się załączać właśnie po to, żebym mógł sobie wykorzystać maksimum mocy, jaką on ma. Wtedy powinienem mieć dopiero 503 konie, bo tak to mam około 400. Wtedy powinienem mieć te 973 Nm. Też. Więc spróbujmy jeszcze raz w dynamiku. I jeszcze raz z kontrolą trakcji, ale tym razem taką sportową. No zobaczcie, i nie ma boostu, no. Jest 100%, ale bez boostu. I w efekcie 5,4 teraz. Ja wiążę to z tym, że mamy troszkę za mało energii w baterii, czyli poniżej połowy. I wtedy rzeczywiście, jakbyśmy mieli te dodatkowe newtonometry w trybie boost i dodatkowe konie, to jestem w stanie uwierzyć, a nawet jestem pewien, że zrobiłby w 4,5 sekundy setkę. Chociaż 5,3 sekundy bez trybu boost, no to też umówmy się, nie ma na co narzekać. Ktoś z Was zapytał, jeszcze raz przytoczę to pytanie, czy jest bardziej komfortowy niż spalinowe Audi? Tak, to jest niesamowite, ale naprawdę to czujecie. No może nie jak Audi A8, kurczę, albo S8 z silnikiem spalinowym, gdzie nie słyszycie, że tam jest silnik spalinowy, bo jest tak cicho, że macie wrażenie, że jedziecie elektrykiem, ale to resorowanie, ten komfort, to wybieranie nierówności, ta cisza, jaka tu jest we wnętrzu, ten samochód po prostu pomimo swojej mocy i ogromnego momentu rozleniwia. Naprawdę, rozleniwia. Jedziecie i normalnie siedzę tutaj i nawet straciłem wenę do mówienia, bo pomimo całej tej dynamiki on jest taki, że jak łóżeczko. Chcielibyście się położyć, po prostu przymknąć oczy i sobie uciąć kimeczkę, nie? Reasumując, jeżeli korzystacie z auta, głównie w mieście albo na krótkich dystansach, to na Waszym miejscu dzisiaj już nawet nie rozważałbym auta spalinowego. Tylko na wakacje se latajcie samolotem, chcecie pojechać na drugi koniec Polski, możecie próbować tym, ale równie dobrze możecie mieć drugie auto spalinowe, ewentualnie wsiąść se w porządny pociąg albo też polecieć samolotem, a do codziennego użytkowania, przy okazji do emocji i do zabawy, jak chcecie sobie momentami depnąć, to będzie idealne auto.